Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj przed Wami najnowszy motocykl od Kady. Jest to Suzuki Hayabusa w skali 1:6, składa się z 1043 elementów, w polskiej dystrybucji kosztuje 200 zł. Z kodem WOJWACH15 macie 15% zniżki na stronie humbi.pl na wszystkie produkty od Kady. Z tyłu pudełka możemy zobaczyć, że będzie skrzynia biegów, zawieszenie, ruchome tłoki, no i podstawka. W środku znajdziemy 15 ponumerowanych woreczków z klockami, torebka z nadrukami na kilku elementach, kilka giętkich elementów i gumka, osobno zapakowana szybka, luzem wrzucone dwie felgi oraz dwie opony, jedna szersza, druga węższa, no i oczywiście instrukcja. O, nawet dwa tomy. Mamy krótkie wprowadzenie. I na początku budujemy silnik rzędowy wraz ze skrzynią biegów. Tutaj wchodzi nam moc do skrzyni. Na początku mamy przełożenie 1:1 na kołach zębatych 16. Później mamy neutral, no i tutaj mamy przełożenie 20:12. Tu z kolei mamy przejście do tłoków za pomocą kół zębatych 16. Tutaj sobie zmieniamy biegi. Pierwszy, neutral, drugi. Oczywiście jak mamy neutral, to tłoki się nie poruszają. A w momencie jak włączymy jakikolwiek bieg, to już tłoki zaczynają chodzić. Znaczy jeszcze tłoków nie ma, ale one oczywiście tutaj się pojawią, a te elementy będą je wprawiały w ruch. Mamy też już wpięty amortyzator do tylnego koła. No i w tej chwili zamykamy już skrzynię biegów. Chwilę później budujemy tłoki i umieszczamy na miejscu. I tak wygląda konstrukcja po skończeniu pierwszego etapu. Jestem na początku drugiego etapu budowania. Jak widzicie, mamy już zamocowane tylne koło. Mamy złoty łańcuch. Złote, a skromne. I moc do tłoków idzie przez łańcuch tutaj do koła zębatego 16. Następnie przechodzi tutaj na drugą stronę i przez gumkę moc jest przekazywana do tego elementu, który Wam już pokazywałem w pierwszym etapie, czyli wejście do skrzyni biegów, no i później już do tłoków. Tutaj z kolei już mamy podpięty amortyzator. No i to zawieszenie działa bardzo fajnie. Nic przy okazji tutaj jak na razie nie uderza, nie blokuje. I Suzuki jest już gotowe. Proces budowy był ciekawy, ale wiadomo też, że sama konstrukcja motocykli wymusza zastosowanie różnych skosów, kątów, więc zawsze jakieś ciekawe techniki budowania muszą się pojawić. Na żywo motocykl moim zdaniem prezentuje się bardzo dobrze. Nadruki są dobrej jakości. Oczywiście nie znajdziemy tutaj żadnych naklejek. Bardzo dobrze wygląda ten dedykowany odlew. Zestaw jest raczej do postawienia na półce, z tego względu, że cała konstrukcja jest delikatna. Niektóre moduły trzymają się na jednym, dwóch wpięciach. Tutaj jak widzicie tył
jest bardzo delikatny. Zresztą przód również. Tutaj środek jest rzeczywiście zbity, mocny i to jest jedyne miejsce, za które można chwytać ten motocykl. Ponieważ jest podpórka, więc możemy sobie go postawić w ten sposób lub na podstawce. Tutaj też mamy tabliczkę z bardzo dobrym jakościowo nadrukiem. Jeśli chodzi o funkcję, zawieszenie działa bardzo dobrze. Skręt jest tak naprawdę symboliczny. A połowa tego skrętu to jest sam luz na przednim widelcu. Skrzynia biegów, ruchome tłoki, wszystko działa tutaj bez zarzutu. Biegi przechodzą płynnie, bez przycinania się, można je zmieniać nawet podczas jazdy. Tłoki możemy podglądać jedynie przez szpary, ewentualnie tutaj jeszcze możemy sobie takie okienko otworzyć. Podsumowując, na plus na pewno proces budowy, wygląd, no i cena, bo kosztuje on poniżej 200 zł, a w promocjach ze zniżkami można go kupić już w okolicy 160 zł. No i jeszcze jeden plus za to, że mamy tutaj nadruki zamiast naklejek. Jeśli chodzi o minusy, no to na pewno bardzo duży luz na przednim widelcu, bardzo delikatna konstrukcja przodu i tyłu. Jako zestaw do postawienia na półkę mogę powiedzieć, że jest nieźle, ale bez fajerwerków. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, co Wy sądzicie o tym zestawie, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.